W poprzednich odcinkach pobawiliśmy się trochę z farbą akrylową, po to, żeby się odrobinę wdrożyć w temat z malowaniem, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się już farbą olejną. Zapraszam! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego kanału Malujemy Obrazy. Jeżeli chodzi o farby olejne, to mamy tutaj do wyboru jakby dwa sposoby malowania, czyli dwie takie jakby główne metody. Pierwsza z nich jest to metoda na warstwach, czyli taka, jaką używali przez wiele lat większość malarzy. A druga metoda jest to metoda alla prima, czyli malujemy obraz za jednym razem, kończąc go przy pierwszym podejściu. Jeżeli zdecydujemy się na pierwszą metodę, czyli malowanie po warstwach, to musimy tutaj pamiętać o podstawowej zasadzie, czyli nakładanie farby powinno odbywać się na zasadzie tłuste na chude, czyli pierwsza warstwa podmalunkowa, jeżeli rozcieńczamy ją przy pomocy terpentyny, to kolejne warstwy już muszą być bardziej bogate w olej, bardziej tłuste. Jeżeli chodzi o drugą metodę, to ta zasada tam nie dotyczy, ponieważ nakładamy farby za jednym razem, na grubo najczęściej i stosujemy wtedy jedną warstwę. Przy farbach olejnych nie używamy już wody do spłukiwania farby z pędzli, ponieważ woda nie rozpuszcza farby olejnej, a do tego będziemy już używać albo terpentyny, albo benzyny lakowej. Do rozcieńczania farby olejnej używamy tutaj olejku lnianego. Możemy również używać terpentyny, ale tutaj należy pamiętać o tej wspomnianej wcześniej zasadzie tłuste na chude, czyli jeżeli użyjemy terpentyny, to zazwyczaj tylko do podmalunkowej warstwy, tej pierwszej, a w kolejnych warstwach już rozcieńczamy farby przy pomocy olejku lnianego, żeby ta farba była bardziej bogatsza w ten olej i bardziej tłusta. Farby olejne mają to do siebie, że ich czas schnięcia jest dość długi. Nieraz trzeba czekać, aż obraz wyschnie od kilku do nawet kilkunastu tygodni, w zależności od tego, jak grubo nałożyliśmy farbę, i możemy ten proces przyspieszyć stosując sykatywę. Należy tylko pamiętać przy używaniu jej, żeby nie przesadzać z dodawaniem do farby zbyt dużej ilości, ponieważ możemy przyspieszyć ten proces starzenia się farby i może ona po skończeniu, po naszym jakby zawerniksowaniu, może po prostu popękać farba. W końcowym etapie tworzenia naszego obrazu, czyli jeżeli obraz uznamy już za gotowy, odczekamy wystarczającą ilość czasu, aby dać mu porządnie wyschnąć. Stosujemy wówczas werniks do zabezpieczenia obrazu. Są różne werniksy, są matowe, są satynowe, są błyszczące, które nie dość, że zabezpieczają ten obraz, to jeszcze sprawiają, że ten kolor jest bardziej żywszy, wyrazisty. Pędzli używamy tych samych co przy farbach akrylowych. Nie ma tutaj jakichś specjalnych pędzli dedykowanych do farb olejnych. Są to te same pędzle, także możemy jedynie
się zaopatrzyć w jakiś taki z cieńszym włosem, taki jak ja używałem przy ostatnim obrazie, w ostatnim odcinku, do jakichś takich szczegółów, do mniejszych elementów. Możemy także kupić sobie jakąś niedużą szpachelkę do mieszania farby, zeskrobywania jej z palety. No i również przydałaby się także paleta, na którą będziemy nakładać farby. Ja używam akurat drewnianej palety, ale na rynku są różne, są plastikowe, są takie palety wielokrotnego użytku z takimi zrywkami, żeby po skończonym malowaniu zerwać warstwę z farbą już niepotrzebną i nie bawić się w czyszczenie palety. Niektórzy używają również szklanych palet, też jest to ciekawy sposób, także musicie sobie wybrać, co Wam będzie bardziej odpowiadało do tego. Jeżeli chodzi o farby, to jest dużo firm na rynku produkujących farby olejne. Musicie tutaj sobie sami potestować, wybrać, która Wam bardziej będzie odpowiadała, ponieważ różnią się one paletą barw, konsystencją. Niektóre są takie bardziej płynne, niektóre są bardziej maślane. To musicie sami jakby dobrać pod siebie, które Wam bardziej odpowiadają. Jeżeli chodzi o mnie, to ja najczęściej używam farby Vandeka i Renesans. Dobrze, moi kochani, także co, zabieram się za malowanie. Spróbuję tutaj pokazać najpierw tą pierwszą metodę, czyli na warstwach. Zrobię najpierw taką warstwę podmalunkową, delikatnie rozcieńczoną terpentyną. Po wyschnięciu nałożę na nią kolejną warstwę, która będzie bardziej kryjąca, i na koniec zrobię trzecią warstwę, już wykańczającą. Was również zachęcam do wspólnego malowania. Do malowania tego obrazu używam tylko miękkich pędzli, czyli syntetycznych. Malując niebo, robię sobie najpierw taką bazę, rozcieńczając delikatnie terpentyną kolory kobaltowy, niebieski i zielony oraz biel tytanową. Nakładam je następnie na całą powierzchnię płótna. Dodaję jeszcze odrobinę żółci cynkowej, żeby zrobić sobie promienie słoneczne. Następnie robię chmury, nakładając w kilku miejscach warstwę farby kobaltowej, niebieskiej i obok trochę bieli tytanowej. Potem je razem blenduję, rozcierając po prostu delikatnie szerszym pędzlem. Ja akurat stosuję do tego zużytego już syntetyka rozmiaru 18. Mam takie roztapierzone na boki włosie i fajnie się do tego nadaje.
kolorami postępuję tak jak w etapie pierwszym, aż uzyskam zadowalający efekt. Kolejnym krokiem to jest przygotowanie sobie na palecie kolorów potrzebnych do zrobienia drzewa i ziemi, czyli to są ziemia palona zielona, soczysta zieleń, cynkowa żółć i czerń kostna. Maluję zaczynając od jasnych partii, stopniowo dodając ciemniejsze, tworząc w ten sposób efekt cienia. Jeżeli chcę sobie rozjaśnić lub przyciemnić jakiś kolor, dodaję do niego po prostu odrobinę czarnego lub białego na palecie i mieszam przy pomocy niewielkiej szpachelki. Z czarnym należy być ostrożnym, ponieważ może nam zdominować nasz bazowy kolor.
Myślę, że ten odcinek zakończę na tym etapie, ponieważ robi się już dość długi. Poczekam sobie, aż te 2 warstwy wyschną spokojnie. Zajmie to pewnie około 5-6 dni i w kolejnym odcinku dołożę jeszcze może z 1, ewentualnie 2 warstwy i to będzie na tym koniec. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli podobał Ci się ten, zostaw łapkę w górę i pozdrawiam. Trzymajcie się.